Mały modelarz, rocznik 1965. W tym roczniku ukazało się 12 egzemplarzy małego modelarza. Zapraszam na odcinek. Numerem 1 tego rocznika był mały modelarz z modelami zespołu okrętów wojennych NRD. Były to modele trałowca MLR-121, trałowca MLR-611 i fregaty KSS-702. Inaczej też trałowce nazywane były minowcami. Modele w skali 1:400 kreślił i graficznie opracował Adam Jońca. Opis i rysunki umieszczone były na 7 stronach, a na 6 arkuszach rozmieszczono części. Okręty, modele okrętów wykonane do linii wodnej. Tu widzimy właśnie pierwszy arkusz, drugi arkusz. Uwzględniono dodatek w postaci zapasowego koloru i czwarty arkusz. I jak widzimy, modele do linii wodnej tylko opracowane. Natomiast autorem okładki był Adam Werka. Z numerem 2 ukazał się samolot Westland Wyvern S Mark IV. Model graficznie i opisowo opracował Bogdan Wasiak w skali 1:33. Opis budowy i rysunki zamieszczone były na 4 stronach. Tu widzimy zdjęcie już sklejonego modelu. Tu zamieszczono zdjęcia modeli sklejonych wcześniej. Tu jest zdjęcie chłopca z modelem, który został powiększony. Natomiast na 6 arkuszach zamieszczono części do wycięcia i sklejenia modelu. To model ciekawego samolotu i ciekawie wyglądał po sklejeniu. I tak się prezentuje model po sklejeniu. Znalazłem zdjęcie w sieci, natomiast okładkę projektował Adam Werka. 3 numer to model rakietowego niszczyciela typu Kotlin. Opis, rysunki i grafika Adolf Jarczyk. Model w skali 1:400, opis i rysunki na 3 stronach, natomiast arkusze z częściami do wycięcia i sklejenia zamieszczono na 4 arkuszach. Model w ładnych kolorach, zieleń, czerwień, model opracowany do linii wodnej, okładka, projekt Adama Werki. W 4 egzemplarzu małego modelarza zamieszczono model francuskiego samolotu myśliwskiego Mirage 3C. Opracowany został przez Leszka Komudę w skali 1:33. Opis, rysunki autora na 6 stronach. Jak widzimy, ładne, duże rysunki z opisem części. Tu w dolnym zdjęciu mamy okręt, który zostanie wydany w następnym numerze, i na zdjęciu model z wycinanki. Na 4 arkuszach rozmieszczono części do wycięcia i sklejenia modelu. Natomiast kolor jest taki troszeczkę dziwny, czy lata tu po prostu zrobiły swoje i ten kolor jest taki, jak pokazuje tu zdjęcie. Natomiast okładka projektu Adama Werki. Numer 5 to okręt normandzki, opracowany przez Andrzeja Karpińskiego w skali 1:100 na podstawie planów, które zostały opublikowane w modelarzu numer 1 z roku 1960. Opis i rysunki na 4 stronach. Na 5 arkuszach rozmieszczono części do wycięcia i sklejenia. Tu mamy zdjęcie wykonanego modelu i pamiętam jak dziś, że to był mój pierwszy mały modelarz, z jakim się zetknąłem. Była to klasa
druga, trzecia szkoły podstawowej. Zdobyłem w jakiś sposób ten egzemplarz, no i kleiłem. Kleiłem to, pamiętam, zwykłym biurowym klejem. Oczywiście, jak tu widzieliśmy, pełno ząbków, to mi się rozklejało. No, ale jakoś udało mi się go skleić. I taki był mój pierwszy kontakt z małym modelarzem. Właśnie z tym egzemplarzem okrętu normandzkiego. A okładka tego egzemplarza projektu Adama Werki. W 6. numerze zamieszczono model okrętu szkolnego ORP Iskra. Opis graficzny i rysunkowy Leszek Komuda. Model został opracowany i rozrysowany w skali 1:100 i tu na 9 stronach opisano budowę i zamieszczono rysunki. Dość obszerny opis tej budowy. Model dość mocno skomplikowany, jak na żaglowiec przystało, dlatego dość dokładnie był opisana jego budowa, kolejność składania. A na 10 arkuszach zamieszczono części do wycięcia i sklejenia. I jak widzimy na arkuszach części, pokłady, łodzie ratunkowe. I tu model został opracowany już z poszyciem dolnym, czyli na podstawie, którą trzeba było właśnie też wyciąć i skleić w zamieszczonym. Właśnie mamy tu na rysunku i system wręgowy zastosowano w tym opracowaniu. A tak mógł wyglądać model po sklejeniu. Okładka Adam Werka. W 7. numerze zamieszczono model samolotu myśliwskiego Ki-61. Opracowanie modelu, rysunki, opis Bogdana Wasiaka, okładka też jego projektu, opis na 3 stronach, a na 4 arkuszach części do wycięcia i sklejenia. I tak się prezentował części kolorowy egzemplarz. Był to myśliwiec japoński, czego nie podano w tytule, natomiast można było się domyśleć po oznaczeniach. I tak się przedstawiał model sklejony. W 8. numerze zamieszczono model holownika śródlądowego Flisak. Opracowany przez Bogdana Wasiaka w skali 1:33. Bogdan Wasiak był też autorem okładki. Natomiast opis i rysunki były na 4 stronach. Jak widzimy, zdjęcie modelu, który ukaże się w następnym numerze. Rysunek główny, duży. Arkusze z częściami na 6 stronach. Model też z poszyciem dennym, aczkolwiek tutaj inna technika była zastosowana w konstrukcji tego modelu, ale model ładny, kolorowy i po sklejeniu tu przedstawiał się na zdjęciu. Młody modelarz ogląda, model trzyma w ręku i tak się mógł przedstawiać model z tego wydania po jego waloryzacji. Radziecki samolot myśliwski I-16 Rata ukazał się w 9. numerze. Jego autorem tego modelu był Bertold Kuszka. Model opracował w skali 1:33 i na 5 stronach były zamieszczone rysunki, opis budowy, a na 4 arkuszach rozmieszczono części. Model ładny w kolorach zieleni i błękitu i jak widzimy na arkuszach
z częściami, wręgi, zapas koloru, a po sklejeniu model przedstawiał się tak ładny, mały, na pewno cieszył oko modelarza. 10. numer małego modelarza to polski samolot sportowy RWD-2. Opracowanie, rysunki, opis budowy autorstwa Leszka Komudy. Model powstał w skali 1:25. Na 6 stronach był opis budowy, rysunki zamieszczone, pomocnicze przy budowie, pokazujące konstrukcję, jak powstaje model. Tu mamy zamieszczoną informację, co ukaże się w następnym numerze i zdjęcia modeli z innych opracowań, jakie ukazały się do tej pory. Z innych wycinanek i na 4 arkuszach zamieszczone części do wycięcia i sklejenia modelu. Autorem okładki był Adam Werka. Model w ładnych kolorach. Z 11. numerem ukazał się model samochodu ciężarowego Star 66. Opis budowy, rysunki to Adam Jońca. Model opracował w skali 1:25. Opis na 3 stronach, natomiast na 9 arkuszach zamieszczono części. Jak widzimy, był dość mocno ten model rozrysowany, dużo części. Na pewno był wyzwaniem dla początkującego modelarza, ale po sklejeniu na pewno bardzo ładnie się prezentował. Autorem okładki był Adam Werka. Numer 12 tego rocznika to radziecki czołg IS-2. Opis, rysunki, opracowanie graficzne Adolf Jarczyk. Okładka również jego autorstwa. Model w skali 1:25. Opis na 5 stronach. To zdjęcie modelu. Wykaz egzemplarzy, które ukażą się w następnym roczniku. Rysunek zestawieniowy modelu i na 8 arkuszach części do wycięcia i sklejenia. Model też dość dużo części zawierał. Proszę zobaczyć, ile kół, ile trzeba było się nawycinać, stosując tutaj, jak autorzy wspominają, nożyczki, żyletka, również gąsienice. Model wzmocniony wręgami i tu młody modelarz z przedstawionym czołgiem. Autor okładki J. Magnuski. Zapraszam na następny odcinek. Omówię rocznik 1966. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Cześć.